Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Volkswagena Taigo, czyli modelu, który dogęścił gamę niewielkich crossoverów u tego producenta, przy czym ze swoją linią boczną jest jej ciekawym uzupełnieniem. Egzemplarz, który dostałem, stoi, można powiedzieć, idealnie pośrodku cennika, ponieważ mamy tutaj właśnie środkową wersję wyposażeniową Style oraz również środkowy układ napędowy 1.0 TSI 110 koni połączony z automatem. Startujemy! Nieprzesadnie dużych, podwyższonych modeli w gamie Volkswagena nawet przed pojawieniem się Taigo nie brakowało, bo przecież znajdował się tam T-Cross, a także już weteran w postaci T-Rocka. Testowany model jest dłuższy niż oba wymienione przed chwilą, ale wciąż nie należy do dużych, bo jego długość to 426 cm. Różni się też od nich proporcjami, bo o ile T-Crossa albo T-Rocka zaliczyć można do grona tych bardziej standardowych modeli o mocniej zaakcentowanym, powiedzmy pudełkowatym projekcie, tak Taigo ma moim zdaniem zahaczać trochę swoją linią boczną o miks z nadwoziem coupé i być propozycją dla osób, które chcą mieć podwyższone auto, ale o bardziej dynamicznym charakterze i faktycznie, o ile za sprawą np. stonowanego przedniego pasa, prezentowany na tym filmie Volkswagen i tak nie jest modelem wzbudzającym jakieś ogromne emocje, to ogólnie wygląda moim zdaniem naprawdę przyjemnie, a z profilu też odpowiednio dynamicznie. W wersji Style w standardzie dostaje się 17-calowe felgi aluminiowe i trochę więcej chromu niż w bazowym Life, a czerwony lakier Metallic wymaga dopłaty 3270 zł. Wnętrze Taigo jest wspólne z tym, które zastosowane zostało w małym hatchbacku Polo i ma ono w sobie typową dla Volkswagenów porcję kanciastości i na mnie ten projekt robi podobne wrażenie co nadwozie, to znaczy nie powiem, aby był jakiś specjalnie wymyślny i urzekający, ale prezentuje się ładnie i nie mogę mu nic zarzucić w aucie tego typu. Cena wspominanej już podstawowej odmiany Life z silnikiem 1.0 TSI 95 koni i manualem startuje od 90 790 zł i dostaje się za te pieniądze chociażby światła LED, manualną klimatyzację, czujnik deszczu, 16-calowe alufelgi czy spodziewane systemy bezpieczeństwa, więc taki typowy golas to nie jest, ale wciąż myśląc o tym aucie na poważniej, wersja Style ma moim zdaniem więcej sensu, bo do niej dopłacić trzeba co prawda 13 600 zł, ale za te pieniądze dostaje się już silnik 110 koni, a także matrycowe światło LED, aktywny tempomat z utrzymaniem pasa ruchu, czujniki parkowania, więcej głośników, większy ekran, większe felgi. No generalnie gdybym brał Taigo i wydał i tak około 100 000 zł i zdecydował się na wersję Life zamiast Style, to pewnie prędzej czy później bym żałował. Nie miałbym za to problemów, aby przełknąć niewybranie topowej wersji Airline, bo sportowe dodatki, które wprowadza, nie są zdecydowanie w aucie o takim charakterze niezbędne. Dopłaty 8400 zł wymaga z kolei 7-biegowy automat DSG, a na szczycie cennika znajduje się już 4-cylindrowy 1.5 TSI 150 koni, czyli mamy tutaj, można powiedzieć, taki standard, jeśli chodzi o paletę jednostek napędowych w mniejszych Volkswagenach. Niestety, jak na obecne czasy przystało, do Taigo nie można zamówić żadnego diesla, ale co ciekawe, jak na 2022 rok nie ma tu też żadnej formy elektryfikacji. Testówka po solidnym doposażeniu kosztowała około 131 000 zł, a gdyby ktoś celował w egzemplarz z obecnym w aucie prezentowanym na filmie układem napędowym, ale decydował się na skromniejsze wyposażenie wersji Life, to dopowiem, ile taka konfiguracja kosztowałaby w leasingu operacyjnym na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Jako parametry weźmy 20% wpłatę własną, czyli 17 777 zł netto, dalej też będę mówił kwotami netto, później 4-letni okres leasingu i 30% wykup końcowy, co daje 26 665 zł i wtedy miesięcznie płacić trzeba 1408 zł. Link do oferty umieściłem w opisie filmu, podobnie jak do wynajmu długoterminowego na Taigo, a na carlispolska.pl dostępnych jest wiele innych modeli. Brak obecności nawet miękkiej hybrydy w 3-cylindrowym 1.0 TSI przekłada się na szybkość odpalania przez system start-stop, a ta wypada kiepsko, to znaczy zazwyczaj po prostu czuję się i słyszę, jak benzyna w mało dyskretny sposób budzi się do życia, ale czasami występują też gorsze sytuacje, na przykład dojeżdżając do skrzyżowania z drogi podporządkowanej, bo wtedy zatrzymując się silnik się wyłącza, a gdy po krótkiej chwili wciska się gaz, to czas, który potrzebuje na ponowne uruchomienie i rozpoczęcie jazdy jest zbyt duży w sytuacji, kiedy liczą się ułamki sekund, aby na przykład włączyć się do ruchu. To mi się w układzie napędowym w Taigo nie spodobało. Na szczęście wspominane wyżej sytuacje zdarzają się jednak stosunkowo rzadko i przez większość czasu skrzynia biegów zachowuje się ok, ponieważ mamy tutaj podczas normalnej jazdy, na przykład poza miastem, szybką i bardzo płynną zmianę przełożeń, nawet przy okazji dynamiczniejszego przyspieszania i wyższych obrotów. Z kolei ruszając gazem w podłodze, tak układ napędowy w testowanym Volkswagenie przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę.
Skrzynia, jak na DSG przystało, ma tendencję do trzymania niskich obrotów, ale nie występuje też w niej jakaś przesadna niechęć do redukcji, więc o ile odczuwalnie automat przymula czasami silnik, gdy zbyt długo zwleka ze wskoczeniem z obrotami powyżej około 2000, to nie w takim stopniu, aby to jakoś mocno dokuczało, a gdyby ktoś jednak potrzebował bardziej wyostrzonych reakcji, to zawsze w pogotowiu znajduje się tryb sportowy pracy układu napędowego. Ogólnie jednak bez względu na ustawienia 110-konne Taigo jest przyzwoicie dynamicznym samochodem, takim, który pozwala bezpiecznie dojechać do celu, ale nie ma co w nim liczyć na jakieś sportowe wrażenie. Biorąc pod uwagę charakter całego auta i też jego rozmiary pozwalające nazywać go miejskim crossoverem, to właśnie testowany wariant jest moim zdaniem najrozsądniejszym tutaj, bo słabszy, mający 95 koni, połączony może być tylko z bazową wersją Live, więc dla części osób jego atrakcyjność będzie przez to mniejsza, a 150-konne 1.5 TSI może być dla sporej z kolei części osób po prostu niepotrzebne, przy czym dopłata niespełna 10 000 złotych względem litrówki z automatem nie jest jakaś dyskwalifikująca dla większego silnika. Mocniejsza benzyna 1.5 będzie mieć też przewagę w obszarze kultury pracy, bo przy 1.0 TSI czuje się jednak bardziej warkoczącą charakterystykę niż silników czterocylindrowych, ale nie jest to coś, co wybije się na pierwszy plan podczas jazdy, jak się odpali na przykład radio. W trzycylindrowcu spodziewać się też należy gorszego zachowania na niskich obrotach i przyspieszając poniżej 2000 obrotów zdarzają się wibracje i też mniej zdrowy dźwięk. Na szczęście elastyczność litrowej benzyny jest na tyle dobra, że nawet nie przekraczając wspominanego pułapu 2000 obrotów na minutę, auto już jakoś tam się zbiera, więc problemy są głównie akustyczne, przy czym mają one miejsce dosyć często podczas jazdy poniżej 90 km/h, bo wtedy skrzynia ze swoimi skłonnościami do niskich obrotów nieraz nie robi poważniejszych redukcji. Przy 90 km/h i powyżej na najwyższym biegu mamy już około 2000 obrotów i wszystko jest ok i z kulturą pracy i z dynamiką. Pod kątem spalania w Warszawie Taigo osiągał średnio 6,5-7 litrów na setkę, na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 5 litrów, na ekspresówkach 6 litrów, a przy prędkościach autostradowych 7,5 litra. Wskazania spalania sprawdzać można na zegarach. Są one domyślnie częściowo elektroniczne. Na środku mam wyświetlacz, po bokach puste przestrzenie, całkiem nieźle tutaj zagospodarowane graficznie, no ale jednak wciąż czekające na zamówienie droższej opcji wypełniającej całą tę wnękę. Wyświetlacz w porównaniu z tym ekranem środkowym robi słabe wrażenie, ponieważ tutaj mamy bardzo wysoką rozdzielczość, żywe kolory i w ogóle, a tutaj widać, że jakość tego ekranu jest znacznie gorsza ogólnie, chociaż nie jest taka zła wcale, no to mając jeden obok drugiego razi to w oczy. Na zegarach modyfikować można widoki, albo są takie z jedną tarczą, prędkościomierza albo obrotomierza. Można też sobie ustawić, aby można było modyfikować niezależnie to, co będzie z lewej albo z prawej strony pod kątem informacyjnym. Całkiem sporo rzeczy tutaj można sobie ustawić, czy to z nawigacji, czy też systemu audio wskazania, więc ogólnie pomimo tego, że tej przestrzeni jakoś bardzo dużo nie ma, no to jednak pod kątem personalizacyjnym wypada to rozwiązanie ok. Obsługa komputera pokładowego też nie stanowi problemu, odpowiadają za nią przyciski z prawej strony kierownicy. Mamy też tutaj przełącznik piosenek, z drugiej strony regulację głośności. System audio jest pod 2 kciukami, ale ponieważ jest on symetrycznie, no to i tak łatwo się z tego korzysta, podobnie jak z przycisków z lewej strony odpowiadających za tempomat. Topowy system inforozrywki z ekranem 9,2 cala wymaga dopłaty w wysokości astronomicznych 7110 zł, więc w prawdziwym świecie jest on praktycznie niewybieralny, biorąc pod uwagę, że w standardzie w Style dostaje się 8-calowy wyświetlacz z integracją ze smartfonami. Do tego mniejszego ekranu można sobie za 2870 zł dorzucić też nawigację fabryczną, no ale gdyby ktoś się zdecydował na to, co jest tutaj w testówce, no to dostanie personalizowalne ekrany domowe, świetną reakcję na dotyk, świetną jakość obrazu, o tym już wspominałem. Mamy też dużą szybkość ładowania się wszystkich elementów. Interfejs jest bardzo przejrzysty, oparty o odpowiedniej wielkości elementy klikalne. Nie ma problemów, aby się tutaj połapać, więc ogólnie jest to system, no co by nie mówić, bardzo udany i bardzo przyjemnie się z niego korzysta. Tylko że, no właśnie, ponad 7000 wydawać za taki dodatek. Osobiście zdecydowałbym się jednak na 8 cali i ewentualne łączenie ze smartfonem. W systemie inforozrywki na szczęście nie zaszyto panelu klimatyzacji. Niestety nie jest on oparty o fizyczne przyciski, tylko o płytki dotykowe, co wymaga więcej uwagi niż gdyby były tutaj klasyczne rozwiązania, no ale i tak jest to lepsze niż gdyby trzeba było się przeklikiwać przez menu.
Przednia część nadwozia testowanego Volkswagena jest całkiem przyjazna podczas manewrowania. Mamy tutaj niezbyt długie podszybie, maskę nieźle widoczną z perspektywy kierowcy, która nie należy do najdłuższych, też ma całkiem regularne kształty, więc wjeżdżanie gdzieś przodem nie stanowi tutaj większego kłopotu. Widoczność na boki jest dobra. Najgorzej zdecydowanie jest, gdy się spojrzy do tyłu, ponieważ tam może słupek poprzekątnej nie jest masywny, ale tylna szyba jest bardzo wysoko poprowadzona. Tak wysoko, że aż się dziwnie czułem, patrząc przez nią i widząc, ile rzeczy się ukrywa, znajdujących się trochę niżej, jak na samochód tego typu. Jest ona też mocno pochylona. W związku z tym kamera cofania jest tutaj wręcz niezbędna. Na szczęście nie kosztuje ona fortuny, ponieważ 1330 zł oferuje przeciętną, mocno szczegółowość obrazu, rozdzielczość. Dostajemy za to dobrą płynność, rozsądne pole widzenia, a także dobrą dynamikę tonalną. Poza kiepską widocznością do tyłu, Taigo nie sprawia problemów podczas manewrowania, bo dostajemy w nim lekko pracującą kierownicę przy niskich prędkościach oraz rozsądny promień skrętu. Do 426 cm długości, o których mówiłem wcześniej, dochodzi też 175 cm szerokości, co również nie utrudnia życia na parkingach. Przy wyższych prędkościach układ kierowniczy trochę się usztywnia, ale w dosyć ograniczonym zakresie i aby samochód wciąż prowadził się przewidywalnie, ludzie z Volkswagena wyraźnie uspokoili reakcję na kręcenie kierownicą i chociaż jakieś przyjemnych opóźnień nie ma, to ogólnie Taigo jest bardzo neutralnym modelem w prowadzeniu. Zawieszenie też zostało z taką myślą przewodnią zestrojone, bo jest ono dosyć miękkie i wraz z nieprzesadnie dużymi kołami zapewnia dobrą izolację od nierówności zarówno tych większych, jak i mniejszych, ale nie jest to takie typowo kanapowe, pływające podejście. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu testowanego Volkswagena jest całkiem rozbudowane, mamy wyrazistą LEDową listwę, są też w sposób bardziej rozproszony podświetlone przestrzeni na nogi, klamki oraz schowek za dźwignią zmiany biegów. Nie można modyfikować kolorystyki tych sekcji dodatkowych, można jedynie sterować intensywnością świecenia. Ruszać też nie można koloru przycisków i przełączników, one są również białe i tylko na ekranach trochę niebieskiego koloru wprowadza jakieś rozmaicenie, no ale ogólnie i tak wrażenia są tutaj mocno neutralne, ale też pozytywne ze względu na te dodatkowe elementy świetlne. Wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się tutaj swojego źródła światła. Przednie w pełni LEDowe światła w Taigo najbardziej zwracają uwagę poziomym paskiem pomiędzy lampami, który ma je optycznie niejako łączyć i o ile przyznam, że całkiem nieźle jest on tutaj wkomponowany w otoczenie, to wciąż nie jestem fanem tego rozwiązania i jest to dla mnie klasyczny przykład przekombinowania. Do diodowych kierunkowskazów w lusterkach już żadnych za to zastrzeżeń nie mam. Z tyłu występuje projekt nawiązujący do tego z przodu, zatem na spójność nie można narzekać. W tej części nadwozia pasek bardziej mnie już przekonuje i dokładając do tego ładne LEDowe światło pozycyjne tworzy udany efekt i ogólnie testówka po zmroku wygląda dobrze, z plusem albo minusem w zależności kto co myśli o pasku z przodu. Matrycowe światła LED mają za zadanie tak pionowo wycinać część wiązki światła, aby nie oślepiać innych kierowców i maksymalizować doświetlanie reszty przestrzeni przed samochodem. W Taigo widać, że dostaliśmy trochę bardziej uproszczoną wersję tego rozwiązania, bo chociaż stref trochę jest i dostrzec można jak pracują, to krawędzie świetlnego tunelu nie są tak ostre jak w droższych samochodach. Wciąż jednak pobocze, np. jadąc za kimś, są dobrze doświetlone, no i też na te światło wypada patrzeć przez pryzmat tego, że dostaje się je w standardzie w wersji Style we wcale nie jakimś kosztującym fortunę modelu. Gdy jest pusto i inne auto wyjeżdża z oddali, to oprogramowanie rozsądnie i dosyć wcześnie tworzy świetlny tunel, zatem nie trzeba go specjalnie pilnować i ogólnie system działa sprawnie, wyraźnie pomagając podczas jazdy po zmroku. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego wymagającego dopłaty 1770 zł ma standardową dla Volkswagenów bryłę, a jeszcze ten starszy jej krój, gdzie nie ma połyskujących materiałów zastosowanych, tylko są zdecydowanie bardziej rozsądne, chropowate. Ogólnie też rozsądna jest jego budowa, ponieważ nie jest on ani zbyt ciężki, ani zbyt gruby, ani ogólnie zbyt duży. W górnych częściach deski rozdzielczej mamy w testówce miękkie tworzywo, dobrze wyglądające. Podoba mi się też ta wstawka, ponieważ co prawda jest ona połyskująca, ale ponieważ nie jest to taka ordynarna fortepianowa czerń, to po pierwsze nie widać na niej jakichś zarysowań, odcisków palców, no a po drugie przyjemnie trochę urozmaica tę kabinę. Na drzwiach niestety od najwyższych partii jest twardo, na szczęście podłokietnik jest odpowiednio miękki. Tutaj mamy jeszcze miękką wstawkę, w niższych częściach kokpitu zaczynają się twarde materiały, ale za bardzo ich nie widać. Fortepianowej czerni, takiej klasycznej, nie ma też na tunelu środkowym, ani na konsoli centralnej, więc łatwo można utrzymać w czystości te elementy.
Sposób wykonania detali nie jest jakiś bardzo taki drogi, bym powiedział, jeśli chodzi o design, ale wszystko trzyma solidny poziom, też żadnych niepożądanych dźwięków nie słyszałem, więc ogólnie do jakości wykonania wnętrza Taigo nie można się przyczepić. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niewielki, ale wystarczający, aby uniknąć kontaktu zapas miejsca. Podobny margines mam nad głową. Tunel środkowy w testowanym modelu jest niestety w dużym stopniu wystający. W jego sąsiedztwie spotkać można 2 porty USB-C. Z przodu mamy kolejne 2. Szkoda, że przy takiej ilości złącz na pokładzie nie ma chociaż jednego czy też 2 we wciąż popularnym standardzie USB-A. Na tunelu środkowym znaleźć można też gniazdo 12V. Bagażnik Taigo ma 440 litrów pojemności, cechuje się on umiarkowanie wysokim progiem załadunkowym, sporym otworem, a także regularnymi kształtami. Z praktycznych dodatków z lewej strony mamy kieszeń w nadkolu. Po obu stronach znajdują się z kolei haczyki na jakieś torby w dziwnych miejscach ulokowane. Podłoga może być w 2 płaszczyznach albo trochę wyżej, tak jak teraz, albo można ją w łatwy sposób opuścić i wtedy sytuacja wygląda tak. Pod nią kryje się albo dojazdowe koło zapasowe, albo tak jak w testówce zestaw naprawczy i dodatkowa przestrzeń. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu po złożeniu oparć tylnej kanapy to 1222 litry. Przy półce w wyższym położeniu dostaje się wtedy z grubsza płaską podłogę, jedynie z drugim rzędem lekko się unoszącym. Podsumowując, Taigo, pomimo tego, że wygląda trochę bardziej dynamicznie z profilu, finalnie jest typowym Volkswagenem z rozsądkiem stawianym na pierwszym miejscu, przez to jazda tym autem nie dostarcza praktycznie żadnych wyrazistszych wrażeń i jest to klasyczny samochód, aby beztrosko dojechać do celu i szybko móc o tej podróży zapomnieć. W takich, jakby nie patrzeć, bardzo życiowych zastosowaniach testowany Volkswagen sprawdzi się bardzo dobrze, bo jest przyjazny w prowadzeniu i zarazem prosty w obsłudze. I to wszystko, co przygotowałem o Taigo. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie, a jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!